Są takie chwile, które skoczkowie pamiętają przez lata. Niebotyczna lota łączna, niebotyczna. Jak na lotach narciarskich. Wyjątkowa sytuacja. Chyba kolejny rekord świata, proszę Państwa. Okazja życia. Wszystko zależy od Martina Schmidta. Zwrot akcji. Upadek. Sukces. Wachlarz możliwości jest spory. Zapraszam na momenty skoków. Nicolas de Sym urodził się 20 lutego 1977 roku w Lyonie. Nie poświęcał się on wyłącznie skokom narciarskim od dzieciństwa, próbował sił także w zjazdach alpejskich, ale nie czuł się dobry ani w tym sporcie. Uczęszczając do sportowej szkoły w St. Moritz, wybrał jednak skoki. Lokalizacja mogła mu w tym pomóc, wszak stała tam i jeszcze stoi jedna z najsłynniejszych skoczni narciarskich na świecie. Kariera Francuza, pomimo rozpoczęcia profesjonalnego skakania w wieku 12 lat, nabierała jednak tempa w oszałamiającym stylu. Już końcem 1993 roku otarł się o podium Pucharu Świata, a miesiąc później zdobył w Breitenwang srebro Mistrzostw Świata Juniorów. You started your World Cup adventure as a 16-year-old youngster. How it looks like currently? Is it easier in a country like France to become a good jumper? I don't think especially. I think it was another period for the sport. Everything's changed now. It's not so easy for younger guys to come to the World Cup. Some exceptions are coming, of course, but at my time it was much more younger guys than now. I think it was the V-style was arriving, it was quite new. Equipment was evaluating a lot, so yeah, we had more chances back in the past. Lato 1994 okazało się dla de Syma bardzo udane, głównie z uwagi na to, że po raz pierwszy zameldował się w czołowej trójce zawodów elity. Drugie miejsce w Hinterzarten przy genialnie skaczącym Takanobu Okabe na czele należało traktować jak ogromny sukces. Wielu zastanawiało się, na co stać tego niepozornego młodego skoczka z okolic Courchevel i czy przełoży te dobre rezultaty na zimę. Jak się okazało, zrobił to w świetnym stylu. I would like to start about the 94-95 campaign. You finished 12th in the World Cup rankings ahead of your colleague Nicolas Jeanpot. What caused the rise of French superstars? Before that campaign you weren't as strong. I think the main thing was the team spirit. We had a strong team, 6 guys fighting all year long. Our coach was really motivated also. He was pushing hard for everything, so I think that's the main reason. Sporo konkursów zakończonych w czołowej dziesiątce i premierowe zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Na miesiąc przed 18 urodzinami. W zasadzie jak do tego doszło? Wyspa Hokkaido, trzeci weekend stycznia 1995 roku. Skoczkowie mierzą się na kultowych olimpijskich skoczniach w Sapporo, najpierw na mniejszej, a później na większej skoczni. Okay, let's get into details. Sapporo 1995. Can you express your feelings after these 30 years? Did you wake up and say, oh, it will be my day, or it was just totally unexpected? It was a bit like this. This weekend I thought, okay, this is my weekend. I didn't thought about the victory, but I knew I could do my personal best there. I was hoping for a podium. I was in really good shape. I loved the hill. Yeah, everything was together to be good. And yeah, I think this weekend was for me when I was there. De Sym zajmuje 9. miejsce na skoczni K90. Nadszedł czas niedzielnych zawodów, podczas których w rywalizacji zaczął mieszać wiatr. Zawodnicy z początku listy startowej mieli korzystny przeciąg powietrza, natomiast czołówka zmagała się z bocznym wiatrem, który czasem stawał się nawet tylnym wiatrem. Znając realia Okurayamy, musiało skończyć się to sensacyjnymi przetasowaniami. Nie miało to jednak wpływu na Francuza, który był świetnie dysponowany. 112 metrów postawiło go w niezwykle uprzywilejowanej pozycji na półmetku. Lider Pucharu Świata Andreas Goldberger zajmował dopiero 27 miejsce, Funaki i Okabe błąkali się na dalekich pozycjach, a z grona poważnych kandydatów do zwycięstwa jedynie Janne Ahonen plasował się relatywnie wysoko, bo na drugim miejscu. You jumped 112 meters in the first leg. That competition took place in such tricky wind conditions. A lot of less known jumpers had got their chance to make their personal best. Was it helpful that the best jumpers had really low chances to win, or haven't you considered that? Well, I didn't think about that during the competition. You know, I was only focused on my performance. But then in the end, of course, it was a special competition, and I know that, yeah, that day was a bit tricky. Oh. But I was in good shape. I did my best, so
I took it. Zgodnie z przewidywaniami, ci zawodnicy, którzy otrzymali drugą szansę na skok, a mogli czuć się pokrzywdzeni warunkami, zrehabilitowali się. Andreas Goldberger lądował 20 metrów dalej niż za pierwszym razem, Funaki dofrunął do 108 metra, ale Bank rozbił Takanobu Okabę, oddając najdłuższy skok konkursu. 117 metrów, czyli 2 metry ponad punkt konstrukcyjny skoczni w Sapporo. Japończyk na półmetku zajmował 10. miejsce, co przy wpadce Francuza mogło być realnym win condition. In second jump, Takanobu Okabe managed to get an incredible distance, 117 meters. He advanced in rankings to the second place, only behind you. Back in these days, have you been able to know about that just before jump? No, I heard that the spectators were really happy, so I thought that he had a really nice jump. But I know that everything was possible, so I didn't think really much about that. Yeah. Zaatakował również mniej znany samuraj Naoto Ito, 112 metrów. Wydawać by się mogło, że układ sił wywróci się o 180 stopni. Kolega z zespołu Desyma, Nicolas Jampo, osiągnął 106 metrów, co ostatecznie dało mu 5. pozycję. A jeśli skoki o długości 101 i 106 metrów dają takie miejsce, to Okabe mógł wiązać realne nadzieje na premierowy triumf w karierze. Równie niezwykła była jednak otoczka konkursu, jak przystało na Japonię w latach 90. Puszczę wam tu kilka krótkich fragmentów, abyście posłuchali ambientu z Sapporo. Moim zdaniem klimat pierwsza klasa. Oh, also the atmosphere in Sapporo in 90s were so beautiful and amazing. Was it better? Yeah, it was Was it different, better yes. than today's, or maybe it was just the same? It was, I think, just a bit better because the Japanese team was really strong at this period. But nowadays they are strong again, so maybe we will find again that kind of atmosphere. Kolejni z czołówki skakali. Naoki Yasuzaki z 4. miejsca spadł, choć nieznacznie, bo obsunął się tylko o 2 lokaty, za to o lokatę w górę przesunął się Toni Nieminen. Jakub Suchaczek nie podołał najbardziej z tej trójki. Czech zajął pozycję tuż za pierwszą dziesiątką zawodów. What does feel the jumper like you that day when it's coming to defending the first position in final round? Were you stressed about finishing the competition for the first time in your career? Or maybe it doesn't matter? No, it was a lot of stress. It was actually not my best jump, the final one. But I was like in a dream and I didn't want to land, so I was like saying, no, you can't land now, so push it again. And it was a bit close, but yeah, in the end it was enough. But yeah, not that best final. Wicelider Ahonen także nie strącił z pierwszego miejsca Okabe. 106,5 metra nie wystarczyło. Wszyscy stawiali sobie nerwowo pytanie, czy ten niespełna 18-letni młodzik wytrzyma napięcie. Jak się jednak okazało, nie tylko wytrzymał, ale i dołożył dotychczas tu skaczącym zawodnikom, bo 109,5 metra było trzecią odległością tej rundy i pozwoliło zgromadzić 5,5 punktu zapasu nad konkurentem. Francuzi doczekali się wtedy pierwszego w historii triumfatora konkursu Pucharu Świata. What was the first thing you have done after your victory? Any special thoughts, plans came to your mind? Yeah, first thought was about the team because the older guys from the team and Franck Salvi, they were really waiting for that win. Didier Mola was not so far previously. Steve Delop also, Nicolas Jean-Pro was fighting for it. Okay, it was a bit hard for them that it was me because I was the youngest. But anyhow, it was a real team performance and we were so relieved that we managed to do it. And I think, yeah, I thought about all this, all the work that I had done before and the one I had done, of course, but yeah, all about this. Podam jeszcze wyniki zawodów. Po japońskim sukcesie Desym spiął się bardzo wysoko w tabeli, bo aż na 6. miejsce w łącznej punktacji Pucharu Świata. Wydawało się, że być może stworzy zagrożenie dla trzeciego Funakiego, do którego tracił nieco ponad 130 punktów, ale nic takiego nie miało jednak miejsca.
Francuz nieco rozregulował się po triumfie na Okurayamie, do końca sezonu tylko dwukrotnie meldując się w czołowej dziesiątce konkursów. Ale to nie był koniec sensacji związanych z jego postacią. Do takich można zaliczyć 4. miejsce zespołu Franka Salviego na Mistrzostwach Świata w Thunder Bay. Okay, finally let's talk about World Championships 1995. You haven't achieved anything special in the individual competitions, however with your teammates you managed to get onto the 4th place. How it felt for you to surpass the teams like Austria or Norway? That was the best team that France have ever had in the World Cup history. Yeah, they were fighting before me also in '93 for the 4th place, I think, and they were fighting for the medal. So the older guys also, they knew about that. But for us, maybe it was a bit mistake, but we didn't really realize that we were so close from the medal. We were just jumping, but maybe we couldn't have done much better, but we were just doing our competition and realized after that we were 4th and not so far from the podium. So yeah, it was a bit... At this time we thought, okay, next time we will do it, but if we would have known the future, maybe it would have been different. Następne sezony dla tego zawodnika były w kratkę. Przykładowo zimą 1995-96 zdobył jedynie 77 punktów do klasyfikacji generalnej, by następnej kampanii zebrać 4-krotną wartość tej liczby. Wtedy też zdobył drugie i ostatnie podium w karierze zimą, na normalnej skoczni w Kuopio. Nasz dzisiejszy rozmówca jednak nieco mnie zaskoczył, gdy wskazał mi jeden z momentów, który uważa za swoją szczytową formę. Do you feel that some points of your career should have gone better? After this miraculous campaign you still had belonged to the World Elite but without any bigger milestones. Do you regret something, or maybe you feel like the victory from the Sapporo was your ceiling and you have done your best? I think this year was my ceiling. Yeah, it was the best of my career. I was also really good in summer, 98. That was the best jumps I've ever done. My level was so high, but we made some mistakes in the training, didn't change enough hills, and that year the takeoff was a bit different, so in winter I was not ready for this, and I didn't reach what I was waiting for, but yeah. I think, of course, I could have done much better sometimes, but in the end, this period was okay. Yeah, you just won the Grand Prix in Courchevel in 1998, as I remember. Oh. Yes, and I was it was quite easy, let's say, my best period. Yeah, no, it was nice. Yeah, that was your own hill, actually. Also, yes. Pomimo tego Nicolas de Sym pozostaje najlepszym jak dotąd zawodnikiem z Francji, jakiego widział Puchar Świata. Pytany jednak o Valentena Fuberta, uważa go za lepszego od siebie skoczka i wierzy w jego spory potencjał. When you made your World Cup debut in December 1993, Didier Mola was actually on a roll. Several places in best three during previous campaign. Now Valentin Fubert has to build everything on his own without any pressure. It seems to be more difficult, isn't it? Yeah, actually, it's not the same. Okay, for him it's quite okay because he's kind of an artist. He doesn't care so much about what's around. He's doing his way. But of course, if you have a team, it's much easier for everybody. But I hope other guys will come and will help him also to stay at the level and even improve in the future. Do you believe that he can repeat your success during this season, or maybe it's a goal for like future campaign? I think the podium for this year, maybe it's a bit complicated, but you never know in ski jumping. If he stays as good as he's now, maybe sometimes it can happen. But he's much better than me on the stability. He's more regular. He can jump, I don't know, 200 jumps at the same level, high level. I was not capable of this, so yeah, I think it's much better than when I was a ski jumper. To był pierwszy odcinek Momentów Skoków. Nie obiecuję, że ta seria będzie się tu regularnie pojawiać, możecie proponować rozmówców do kolejnych odcinków. Cieszę się natomiast, że mogłem przy pomocy Nicolasa zrealizować materiał o wyjątkowych zawodach z Sapporo. Do usłyszenia niebawem.